Start. Poranny trening, tak zwany trening mobility, czyli trening odpowiadający za mobilizację wszystkich stawów. Wykonujemy z samego rana, po nocy, kiedy nasze stawy są najbardziej zastałe. Do jego wykonania będzie nam potrzebna mata, kawałek podłogi. Możemy go również wykonywać w ogrodzie, na świeżym powietrzu, więc zaczynamy. Na początku zaczniemy od segmentów górnych i będziemy schodzić coraz niżej. Zaczynamy od wszystkie nasze ćwiczenia, które wykonujemy, będą wykonywane zgodnie z zachowaniem wzorców ruchów i zgodnie z prawidłową ruchomością stawu. Przyjmujemy pozycję stojącą, nogi na szerokość bioder, stopy prosto, podwinięta miednica, napięty brzuch, ściągnięte łopatki, głowa cofnięta i zaczynamy od skrętów głowy. Wszystkie ćwiczenia, które będziemy wykonywać w ilości 10 powtórzeń. I lecimy głową w lewo, w prawo. Pamiętamy, żeby nie puszczać brzucha, nie puszczać łopatki do tyłu i barki opuszczone. Zgięcie boczne, prawo, lewo. Zgięcie oraz wyprost. Pamiętamy, żeby przy wyproście mocno głowa była uniesiona do góry, żebyśmy mogli popatrzeć w niebo, ewentualnie w sufit. Następnie mobilizacja obręczy barkowej. Prawą pozycja to będzie taka sama, czyli jest niezmienna, nogi na szerokość bioder, miednica podwinięta, brzuch napięty, łopatki ściągnięte, opuszczone. Prawą ręką łapiemy się za kolec biodrowy przedni górny, czyli w okolicach biodra po stronie lewej i wykonujemy ruch rotacji odwiedzeniem do góry. Raz, dwa. Nasz wzrok cały czas śledzi kciuk. 3, 4, 5. Pamiętamy, żeby wykonać ten ruch 10 razy, to samo z drugiej. Pozycja niezmienna. Ręka idzie po skosie z delikatnym obrotem do góry. Wzrok cały czas śledzi kciuk. Naprzemienne ruchy wyprostu i zgięcia w stawach barkowych. Następnie układamy ręce wysoko do góry, jak do pływania strzałką. Ręce złączone i delikatne ruchy tylko i wyłącznie łopatkami do boku, prawo, lewo, a raczej odwrotnie. Następnie przechodzimy do odcinka piersiowego, który sobie pierwsze ćwiczenie w odcinku piersiowym zrobimy sobie w delikatnym przysiadzie. Schodzimy do przysiadu. Nogi na szerokość bioder, stopy lekko na zewnątrz, delikatnie zrotowane pod delikatnym skosem. Schodzimy sobie nisko. Nie możemy całkowicie usiąść na stopach, w zależności kto jaką ma mobilność w stawach biodrowych. I możemy użyć jako ręki pomocniczej drugiej ręki. Prawa ręka kieruje nam się do stopy i do góry. Raz, dwa. Zmiana, dokładnie ten sam ruch.
Przechodzimy do pozycji klęku podpartego na jednej nodze. Przednia noga pod kątem 90 stopni, druga noga zgięta, prawa ręka jest w podporze, równolegle do lewej stopy. Lewą ręką schodzimy mocno do siebie, jak chcielibyśmy się złapać za kolano i z obrotem prostujemy rękę. I zmiana. Do kolejnego ćwiczenia, zresztą do tego poprzedniego również, powinniśmy rozłożyć matę, żeby nas kolanka nie bolały, ale szef bez butów chodzi. Rozkładamy matę, układamy się w pozycji leżącej, leżenie przodem. Pamiętamy o tym, żeby mocno przyciągnąć ręce do siebie, żebyśmy nie byli w stanie wsadzić ręki od boku. Ręce rozkładamy na boki, spinamy jedną nogę, przeciwległą ręką łapiemy za kolano i mobilizacja do boku. Raz. Ręka ciągnie nam za kolano z lekkim przytrzymaniem, nie odrywamy łopatek. I druga strona to samo. Siadamy. Kolejne ćwiczenie, które będzie w klęku podpartym. Siadamy sobie na pośladkami na piętach, przechodzimy do klęku podpartego, idziemy na pięty, wyciągając barki mocno przed siebie, mocno wyciągamy barki przed siebie z klęku podpartego, opuszczamy miednicę i wracamy do siadu na piętach. Teraz przechodzimy do obręczy biodrowej, delikatne ruchy na boki, biodrami pamiętamy podwinięta miednica, napięty brzuch, ściągnięte łopatki, opuszczona głowa, cofnięta, ręce możemy sobie położyć na biodrach lub swobodnie na boki, cyk, delikatne ruchy do boczku, nie ruszamy całym ciałem, tylko samą miednicą. Z tej pozycji przechodzimy do siadu pogłębionego, czyli nogi na szerokość bioder, stopy lekko na boku, schodzimy na dół głęboko. Cyk, raz, dwa, trzy. Mobilizujemy stawy biodrowe, stawy kolanowe. Z tej pozycji rozstawiamy szerzej nogi, jedna noga idzie równolegle. Jedna noga prostopadle, druga równolegle. Delikatne przejścia. Może być napięte, może być na całą stopę. W zależności od poziomu wytrenowania. Krótkie ruchy.
Następnym ćwiczeniem będzie mobilizacja zarówno stawów skokowych, jak i stawów kolanowych. Na to jest najprostsze jedno ćwiczenie, marsz w miejscu. Przechodzimy sobie tylko i wyłącznie na palce. Pamiętamy o tym, żeby brzuch nie był puszczony. Cały czas trzymamy go w napięciu. Dziękuję.